Obudziłem się na jachcie na środku Morza Czerwonego, bez dostępu do internetu. Jak tu dotarłem? To nie jest vlog podróżniczy. A właściwie nie tylko. Żeby zrozumieć, co tu się wydarzyło, będziemy musieli zanurkować. Nie tutaj. Tutaj. To nie jest historia o podróżach, sportach wodnych, imprezowaniu i pięknych widokach. Kuba, co ty gadasz? Przecież oglądam tego vloga i widzę dokładnie to. Okej. To były elementy, które sprawiły, że tam na morzu poczułem przypływ. Czujecie tę grę słów? Poczułem przypływ emocji, myśli, wniosków, lekcji, których się nie spodziewałem. Ale po kolei. Kto stoi za tym całym zamieszaniem? Poznajcie Magdę, znaną jako Magic. Możecie ją kojarzyć z kamperowych wypraw Girls in the Van. Race Super People to jej sposób na zamknięcie sezonu wyjazdów i zaproszenie tych ludzi, których łączą podobne wartości, podobny flow, podobna otwartość. Poznaliśmy się prawie 2 lata temu. Magic odwiedziła wtedy Fuerteventurę, na której spędzaliśmy początek 2024 roku. Myślę sobie, że bardzo jest to dla ciebie i zapraszam cię. Daj koniecznie znać, co tam myślisz po drugiej stronie. Super, to jest dla mnie ważne. No dobra, zapytacie, to jaki jest tu problem? Super wyjazd jak z Instagrama? Nic, tylko się cieszyć. Być może. A jednak mnie wypełniał strach, niepewność. Poczucie, że to jeszcze nie ten moment, że te rzeczy są dla innych ludzi. Czy w tej chwili mogę sobie na to pozwolić? Poczułem, ile przekonań mam w głowie wobec czegoś, co z zewnątrz wygląda na luksusowe. Ale w końcu pomyślałem, ten wyjazd to wszystko, co sobie obiecałeś w tym roku. Budowanie wartościowych relacji, podróże, próbowanie nowych rzeczy i przede wszystkim odpuszczenie. Wyluzowanie. Coś głęboko mi mówiło, choć nie wiedziałem jeszcze dlaczego, że ten wyjazd jest mi potrzebny. I Magic doskonale to czuła. No i czekam na ciebie, Kubuś, na to, żebyś do nas dołączył do jachtu. Podeślę ci jeszcze raz link, bo tam chyba od czerwca któregoś podwyższają się ceny. I myśli, może to już jest ten czas, kiedy możesz do nas dołączyć, więc dawaj śmiało. Proszę panią, dokąd? To Egiptu, proszę pana, bo tu zimno. Ale to będzie dobra podróż, nie? Będzie. Ja wiem, że bez sensu coś tam sobie dokładać i dobrze rozumiem słowa, które mówisz, że nie chcesz sobie dać dodatkowego zobowiązania, ale puść to po prostu, tak sobie puść, bo zobaczysz, że to wszystko wyjdzie, jak przestaniesz się tym wszystkim martwić. Czekam na twoją kropkę nad i. Mówisz, dobra, robię to, wjeżdżam, jadę. W końcu powiedziałem sobie, tak, jadę. Na 6 dni przed wylotem. Wylądowaliśmy w Egipcie, Hurghada, i spędzimy najbliższy tydzień pływając po Morzu Czerwonym. To będzie pierwszy raz, kiedy robię coś takiego. Misja jest taka, że musimy znaleźć tabliczkę z napisem Super People i już będziemy w domu wtedy. Nie, to nie ten pan. O, nie. A może będzie montaż z przejeżdżających autokarów. Myślicie? Czuję to nasz! Oh, this upside down. Here we are. Którędy, tędy? Ah. Hello, hey. How are you? How are you? Oh my God! Och, cudownie, Dzień co? dobry. No, spoiler. Dobry teleport. Tak jest. Ja was szybko oprowadzę po jachcie.
O kurde. To się budzi nawet rura nawet. Wczoraj przyjechaliśmy. To była noc właściwie. Między pierwszą a drugą, więc dopiero dzisiaj tak naprawdę widać, co tu się dzieje. Powitał nas złoty wschód słońca i niebieskie niebo. Ale te najbardziej ekscytujące rzeczy miały dopiero nadejść. Po kilku godzinach w marinie wyruszyliśmy z Hurgady. Myślę, że większość osób przyjechała tutaj nie znając innych ludzi, którzy będą na miejscu. Ale już tego drugiego dnia widać było, jak szybko się integrujemy, jak szybko ta grupa łapie wspólny kontakt. Zadowolona jesteś na razie z 2 dni? O Jezu, Kubuś, myślę sobie, że mogłam tutaj zostać wieczność. Wytańczyć 1 000 000 kroków. Ja zaskoczyłam się DJ-em. Myślę, że DJ, którego mamy, to jest w ogóle jakaś taka topka, że aż się boję kolejnego dnia, bo będzie po prostu wytańczony 1 000 000 godzin. W ogóle zobacz, jak tam są piękne góry jeszcze z tyłu. No. Przepięknie to wygląda, nie? Jeszcze soczewek nie założyłem, ale tak, widzę je. To ci opowiem. W sumie, no to pierwszy dzień mój, kiedy mogę doświadczyć czegoś takiego, że no jestem na morzu No, i nie mogę już zejść z tej, nie. z tej Cały- łajby. Cały twój dom to jest nasz teraz. No. Recovery to nie wszystko, bo recovery mam od 2 dni na poziomie 7% wczoraj, dzisiaj 8%, ale cóż, ale zobaczmy ile kroków nabite. 20 000 kroków przez tańczenie zostało wczoraj No, nabite. niesamowite, niesamowite. Pora wyjaśnić wam, jak właściwie wyglądał ten nasz jacht. Mamy raz, 2, 3, 4, 5 pokładów. Na poziomie -1 jest część kajut. Na poziomie 0 przestrzeń z tyłu, gdzie jest cały sprzęt do sportów wodnych. Jest hall, jest jadalnia, gdzie mieliśmy 3 posiłki dziennie. Na poziomie 1 są kolejne kajuty i przede wszystkim przestrzeń do chillowania, do imprezowania, do siedzenia, rozmawiania. Kolejny poziom to miejsce, gdzie były medytacje, masaże, ewentualnie przestrzeń biurowa, jeżeli ktoś by potrzebował. No i ostatni poziom to miejsce, gdzie można było się położyć, opalać, chillować na leżakach. Podobno ten spot, na którym teraz stoimy, to jest najlepszy spot do kajtowania na świecie. Czy to prawda? Nie byłem wcześniej w Egipcie, więc jest pięknie. Nie byłem nigdy na takiej lagunie. Kolejne rzeczy, które można sobie odhaczyć jako zrobione pierwszy raz w życiu. Puściła swojego pierwszego kajta w górę. Tak było. Very good, very good. How was your day? Great, man.
Dzisiaj jest przepiękny dzień. Te kajty tutaj latają w sposób magiczny. Wizualnie magiczny oczywiście. I to, co jest najlepsze, że nie mamy totalnie internetu. Nie mamy... I może bardzo dobrze. Który to już dzień. Coś pięknego, idę po aparat. Panie, na razie nie, ale herbatkę tak. Ja tu jestem bartender. Ale... Nie no. Jaką herbatkę? Pojawiło się pewne wyzwanie. Zaczęło mnie łapać coś w rodzaju przeziębienia. Ale gorąca zatoki gardło. Ciężka noc, w której wydaje mi się, że udało się przewalczyć to. Ale co się okazuje, że do godziny 15 muszę doprowadzić się do stanu takiego, w którym będę w stanie nurkować. No, czekam na to. Jedna z atrakcji tutaj. To może być coś, o czym się marzy, takie coś. Na szczęście, ze względu na to, żebym mógł podreperować to zdrowie, moje nurkowanie zostało przesunięte na kolejny dzień. Wow. Nie, to był dobry pomysł. Ale za to Wiesz co? Mam pomysł, sprawdźmy tyłem. wraz z Basią i Magdą That was my idea. poszliśmy po raz pierwszy spróbować snorklingu. Na początku było trochę zabawnie i nieporadnie, ale to był moment, kiedy pierwszy raz byłem w takim środowisku. Kiedy widziałem rafę koralową, mogłem się przyjrzeć tym wszystkim niezwykłym cudom natury, kolorowym, dużym, małym rybkom, które pływały dookoła. Dla mnie, jako dla osoby pracującej z obrazem, to było coś niesamowitego. Ogromna frajda, ogromna przyjemność doświadczać zupełnie nowej rzeczywistości w taki naprawdę prosty i przystępny sposób, nie wymagający dodatkowych umiejętności poza pływaniem. Dobra. Mogę cię przytulić, Barbara? Pewnie zauważyliście, że kamera 360 nie była najlepszym wyborem, ponieważ woda inaczej zakrzywia światło. Ale jesteśmy kozakami. No, sami tam wróciliśmy. No, dwie wyspy. A po zachodzie słońca A dzisiaj wybieramy się na Love Island, gdzie mamy taki ala nasz festiwal. Jedzie z nami DJ, pyszne jedzenie na miejscu, gwiazdy, my i muzyka. Kubuś, co ty na to, co ty na to, co ty na to? A ja się cieszę, że już jestem zdrowy. Make us come together and it's alright. That's when you remember who you are. Będąc tam na plaży w nocy, patrząc na to, przypomniałem sobie, jakie nosiłem w sobie obawy, jakie myśli związane z tym wyjazdem. I od momentu podjęcia decyzji, że jadę, czułem, że one się gdzieś zaczynają rozpuszczać. A w tym już 5. dniu, będąc wśród niezwykłych ludzi, oraz od 3 dni bez sieci komórkowej i bez żadnego internetu, tak sobie uświadomiłem, że śmieję się głośniej, tańczę z zamkniętymi oczami, nie myśląc o niczym. Czuję luz w ciele, swobodę w komunikacji i jestem jakoś bardziej sobą. Nie zastanawiam się, jak inni mnie odbiorą. Tylko jestem. Pozwoliłem sobie na puszczenie pewnych rzeczy. I kurczę, było mi z tym dobrze.
No nie no, mały nie jest, ale też nie jest wiele. Ale się czuję, jest taki swojski, w sensie ja... Swojski jak? No kurde, nie wiem jak to powiedzieć, wiesz. No wiem, taki nasz. Jest taki nasz, no. Bo ja myślałem, że może będę się czuł, że to jest takie, wiesz, takie luksusowe, żeby nie wiem... Nie jest luksusowy, ale ja myślę, że chodzi o to, że po prostu się z tego korzysta, że Dokładnie. mimo, że fajnie to wygląda, że... Nie jest to na pokaz, to wszystko jest tak No. ładnie, ale też spoko, funkcjonalnie. O, najlepszy sposób na rozgrzanie się rano i znalezienie jakiegoś życia w sobie to jest po prostu wskoczyć do wody. Dobra, dzisiaj w końcu to się wydarza. Pierwszy raz będę nurkował. Konkretnie z butlą. No tutaj rzeczy się dzieją swoim tempem. Ale oczywiście wszystko się wydarzy. Dobra. Okay, one hand here. We count 1, 2, 3, switch off. Zanurzenie z instruktorem okazało się być dość stresującym przeżyciem. Może dlatego, że bardzo dużo rzeczy trzeba naraz skoordynować. Jak się oddycha, jak się porusza, jak się komunikuje. To wszystko dzieje się naraz i jest taki overload rzeczy, o których trzeba myśleć. I to pewnie jest jak z jeżdżeniem samochodem, że przy którejś jeździe przestajesz myśleć o zmienianiu biegów. Czułem się, jakbym założył gogle VR. Jakby to nie był do końca realistyczny świat. I chyba dlatego, że nie do końca ogarniałem, jak wyrównywać to ciśnienie w uszach, ta przyjemność gdzieś mi uciekła ze względu na strach przed uszkodzeniem sobie mojego narządu słuchu. Ale ostatecznie zszedłem kilka metrów w dół. Zobaczyłem rafę, ryby. Pewnie kolejny raz byłby lepszy. Ale w tym momencie mam poczucie, że snorkeling poprzedniego dnia dał mi dużo więcej frajdy. Wspaniale było nie mieć internetu przez 4 dni. Było kilka momentów, jakieś 2 minuty, kiedy nagle zaczęły spływać wiadomości i wszyscy się zajrzeli w swoje telefony i miałem takie... To był taki moment, że wow, my żyjemy w tych telefonach jednak na co dzień. Też jesteśmy wszyscy razem w tym bez internetu. Że jak jest internet, to wszyscy chwytają, tak jak mówisz. Ja jak nie ma, to nawet nikt nie nosi telefonu, przynajmniej ja tak miałem. Ja też, w ogóle nie ma sensu, noszenie telefonu przestaje mieć sens. Nie wiem, wszyscy jesteśmy chyba gdzieś na podobnym jakimś, mamy podobne rozkminy na pewno i potrafimy się ze sobą dogadać, co jest najfajniejsze. I tak jakoś, ja myślałem, że będę, nie wiedziałem, czy będę się czuł tutaj swojo, a się czuję bardzo swojo. Nie. Yeah? Hello. Okay. We go right now. Okay. No dobra. Na pokład! Nie wiem, która godzina, nie wiem jaki dzień, ja też nie wiem. No niestety już trochę nie ma. Trochę wiemy. Nie, już jeszcze nie wiemy, jeszcze nie wiemy. Hello, motorówka zapłacona, trzeba pływać! Kończymy powoli i teraz wszyscy dzielą się swoimi lekcjami. And we will hear both of them to see if they really sound good or not. Very good student. You learn fast. Czy można mieć lepsze chillowe popołudnie? Chyba nie. Ten tydzień pokazuje nam, jak czujemy życie. Jak czujemy poranki, wolnie płynie czas, jak można się naładować, zrelaksować, jak można
wymieńcie energię z innymi ludźmi. Wróciliśmy do cywilizacji i będziemy krok po kroku zbliżać się do rzeczywistości. Ale to dopiero jutro. Na razie wygląda to tak. To była zabawa. I róbcie to, co po prostu sprawia wam największą przyjemność w tym życiu. Taka intencja była na początku, jak jeszcze z Iwą i z Anetką poszliśmy na górę, żeby każdy otrzymał to, co chce na tym wyjeździe. Wiem, że to jest takie proste powiedzenie, ale mam nadzieję, że dostaliście to, co wam było teraz potrzebne, co chciałyście, co chcieliście, więc myślę sobie, że poza tymi pięknymi zdjęciami, które mamy, niech zostanie to, co jest niewidzialne. Bardzo wam dziękuję i na maksa dziękuję za zaufanie. Przede wszystkim za zaufanie, bo wiem, że to nie były zawsze proste decyzje, ale jednak tu jesteście i wiem, że po coś. Więc jedna wielka rodzina Super People. Dziękuję, że był kolejny rok. Do zobaczenia, mówię, za rok. Wracam do rzeczywistości z otwartością, lekkością i świadomością, że możliwe jest dużo więcej niż na co dzień się wydaje. Jeśli jesteś tutaj, to subskrybuj po więcej filmowych historii.